Hej, tu się zapraszam Was na przegląd paletkowych premier. Dawno nie było tego odcinka, więc najwyższy czas nadrobić zaległości. Jeżeli interesuje Was ten makijaż, to znajduje się on w odcinku z paletą Kwiat Paproci. Nie przedłużając, zaczynamy przegląd. Mamy spooky season, więc będzie całkiem sporo nowości w klimacie halloweenowym. I zacznijmy sobie od dwóch nowych paletek od P. Louise. I to są też takie paletki w formie książeczek. Kiedyś wyszły takie kolorowe. Teraz wyszły właśnie takie bardziej w klimacie Halloween. Jedna z nich z jednej strony jest szaro-turkusowa, szaro-zielona, a z drugiej strony fioletowo-czerwona. Natomiast druga książeczka jest fioletowo-zielona z jednej strony, a z drugiej strony pomarańczowo-różowo-czerwona, coś takiego. One teoretycznie mają jakby podobne kolory w sobie, bo każda z nich ma na przykład czerwony czy zielony, ale one są w różnych tonacjach, w różnym klimacie. Ta czarna wydaje mi się bardziej zgaszona i taka chłodna, może fajniejsza dla chłodnych typów kolorystycznych. Ta jaśniejsza jest trochę żywsza, ma więcej żywych, nieco jaśniejszych kolorów. Ja wybrałabym osobiście tą jaśniejszą, bo są to bardziej moje klimaty, ale w tej ciemnej bardzo podoba mi się ta wersja z chłodnymi szarościo-taupo-turkusami. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Obie paletki prezentują się bardzo ładnie, jest całkiem sporo cieni, ale one wszystkie mają jakiś taki sens, że jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie chłodny makijaż neutralny, to mamy czym, jeżeli mamy ochotę na coś fioletowego, mamy pełny komplet, bo jaśniejszy i ciemniejszy, matowy, błyszczący cień, także to mi się w niej podoba, więc jestem jak najbardziej na okejkę. Kolejna halloweenowa premiera wypuszczona przez Oden's Eye Cosmetics we współpracy z Angeszką i tutaj mamy dwie paletki, jedna z nich to Little Ghost Palette, a druga Trick or Treat. W Little Ghost tematem przewodnim są fiolety, ale mam tutaj fajnie przełamane te fiolety takim limonkowym, żółtym, tak bym to ujęła, jakimś różem, ciepłym, rudym brązem, więc jest tutaj dużo do tego, żeby ten makijaż przełamać, żeby on nie zawsze był monokolorystyczny. Bardzo podobały mi się też takie błękity, taki gołębi błękit, gołębi niebieski i jasny błękit, więc możemy pójść w coś jestem za bardzo podekscytowana, w kierunku fioleto-niebieskości albo fioletu przełamanego tą żółcio-limonką, albo niebieski właśnie z odrobiną pomarańczo-rudości. No jest tutaj sporo możliwości, bardzo mi się to podoba, więc Ghost jak najbardziej jest duża okejka. Trick or Treat jest trochę cieplejsza, mamy tutaj brązy, raczej ciepłe, trochę czerwieni, zgniłe zielenie, żywsze zielenie, pomarańcz, złoto, żółć, taka musztardowa, więc ta jest bardziej w moim klimacie, bardzo mi się podoba ta paleta i też daje nam bardzo dużo możliwości, bo mamy troszeczkę żywsze odcienie, trochę bardziej zgaszone, mamy ciemniejsze, jaśniejsze, błyszczące, matowe, więc też mamy tutaj fajny taki komplet i można je fajnie sobie łączyć, bo możemy połączyć pomarańcz z zielenią, możemy połączyć zgniłe brązy z musztardą, możemy połączyć turkus z czerwienią, tak? Jest mnóstwo możliwości na mnóstwo makijaży, więc dla mnie duża okejka, coś pięknego. Swoją Holiday Palette wypuściła również Pat McGrath, a nawet dwie i są to takie palety, które mają połączenie róży i cieni do powiek. Jedna jest chłodniejsza, druga jest cieplejsza, ta u góry właśnie ujęłabym, że jest bardziej chłodna. Bardzo ładna ta paletka, jeżeli chodzi o takie wiecie, użytkowe makijaże, takie jakby podobne do siebie na co dzień, to jak najbardziej spoko, bo tutaj nie mamy żadnego cienia ciemniejszego, którym wzmocnimy ten makijaż, tak? Także mówię o takich użytkowych, po prostu dziennych makijażach. A druga paletka trochę ciemniejsza, ale też cieplejsza, bo wydaje mi się, że te brązy są takie wpadające wręcz w czerwień, te co są tak po środku. Ładne te paletki. Do takich użytkowych makijaży plus te róże uważam, że wygląda to naprawdę ładnie i nie jest to, wiecie, znowu historia różo-fioletów, jak to u Pat McGrath, więc jest całkiem spoko. Uważam, że zasługuje na okejkę. Mamy też fajną paletę od Ensley Rain Cosmetics, troszkę w klimacie jesienno-zimowym, jakby połączenia tych sezonów, bo widzimy tutaj trochę takich
brudnych, zgaszonych, brązo-pomarańczo-żółci, ale też trochę takich chłodniejszych odcieni, taki bardzo, bardzo chłodny zielony, jakieś takie lekko srebrzyste cienie, więc bardzo ciekawa historia, ciekawe akcenty kolorystyczne, ale dużo też neutralnych kolorów. Ja widziałam gdzieś te błyski na żywo i one faktycznie jak się gdzieś tam błyszczą, to na wiele, wiele różnych odcieni, więc zdjęcie też nie do końca oddaje to, jak ta paleta wygląda, ale ładne. Mi oczywiście najbardziej podoba się ten element pierwszego rządka, czyli żółty, piękna zieleń, pomarańcz, ale też na przykład właśnie ta zgniła zieleń, fajny taki buraczkowy fiolet, na dole te zielenio-brązy, bardzo, bardzo ładne. No, fajna, ciekawa paleta. Jest okejka. Mamy też nową paletkę od Colourpop. Ona jest paletką neutralną, która łączy w sobie troszeczkę neutralnych, troszeczkę chłodniejszych cieni, taka bardzo, bardzo użytkowa. Uważam, że jak na taką klasyczną paletę, wiecie, do używania na co dzień, do robienia w cudzysłowie zwykłych makijaży, jest bardzo ładnie skomponowana, bo mamy brązy i jaśniejsze, i chłodniejsze, trochę jaśniejszych kolorów do przetarcia cieni, jak subtelny brzoskwiniowy, piaskowy brązik jasny, neutralne błyski, całkiem ok. Widziałam też nową paletkę Moon Dust od Urban Decay i to jest paleta z 4 cieniami i są to wszystko cienie błyszczące, więc nie wiem, czym tutaj się o nich jakoś rozpowiadać. Jest spoko, ale ja bym chyba wolała kupić Glam Shop tam tak czy siak. O, bardzo ciekawa premiera od Blend Bunny Cosmetics, paleta Sickly Sweet. Uważam, że jak zwykle Blend Bunny idzie w kierunku czegoś interesującego, bo mamy tutaj naprawdę dużo kolorów i są one bardzo, bardzo różnorodne. Od pastelowych po nieco żywsze, neonowe, co jest w sumie ciekawą opcją, jeżeli mówimy o premierach takich na pograniczu jesieni i zimy, bo zazwyczaj to są już takie kolekcje, wiecie, holiday collections, a tutaj mamy, wiecie, pastelki, mamy neonki, ale mamy też trochę takich ciemniejszych kolorów, bo te wszystkie takie ciemne okienka, one się wydają wszystkie, wiecie, czarne, ale to nie, one nie są czarne. Jeden jest jakimś tam bordowy, jeden jest bardziej taki atramentowy, więc to są wszystko takie ciemniejsze kolory. Fajnie. Lubię właśnie to w Blend Bunny, że oni zawsze dodadzą coś takiego ciemnego, coś kolorowego, pastelowego. I mamy błyski jasne i w kolorach fajnie to wygląda. Myślę, że bardzo dużo możliwości dałaby ta paleta. Zresztą jest tutaj całkiem sporo cieni. Dla mnie jest jak najbardziej okejka. Podoba mi się to, co robi Blend Bunny, bo jest oryginalnie. Glamlite również wyszedł z halloweenową kolekcją. Jest to paleta Ghostface. Bardzo ciemna, bardzo chłodna, srebrzysta, brudna. Myślę, że dla fanów i fanek naprawdę chłodnych makijaży będzie spoko. Ostatnio wychodzi całkiem sporo tych chłodnych palet. Opowiadałam Wam, jak jeszcze robiłam taki odcinek o trendach, że właśnie idziemy gdzieś tam w tym kierunku chłodniejszych cieni, ale potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się przystosować do tego trendu, żeby wyjść z tych ciepłych cieni i zobaczcie, że wysyp chłodnych palet jest ostatnio przeogromny, więc faktycznie jest ta tendencja do tego, żeby po prostu wrócić również do tych chłodnych. To nie jest tak, że te ciepłe już przestają być modne, że są passé i tak dalej. Po prostu wracamy też do tych chłodnych opcji, między innymi przez to, że makijaże w stylu lat 90. i 2000 wracają do mody, więc jak ktoś lubi chłodne, to uważam, że Ghostface jest jak najbardziej spoko. Chociaż powiem Wam, że jak patrzę na inne zdjęcia tej palety, to ona wcale aż taka ciemna nie jest. Jest wciąż chłodna, ale może przesadziłam z tym, że jest to bardzo ciemna paleta, bo są tutaj takie pieczarkowe i gołębie odcienie, a one nie są bardzo ciemne. Mamy również premierę u Jeffree Star, też taka gotycka, trochę halloweenowa kolekcja. Bardzo nie podoba mi się nazwa tej palety. W ogóle uważam, że słowo, które brzmi trochę jak plaża po angielsku, wiemy o co chodzi, nie chcę tutaj używać tego określenia, tak weszła do naszej subkultury, nie naszej polskiej, tylko ogólnie, że zapomnieliśmy, jakie jest oryginalne znaczenie tego słowa i strasznie mnie to wkurza, że to jest w każdej piosence, że po prostu w nazwach paletek, w nazwach cieni i po prostu tego się używa, jakby się określało najlepszą kumpelę, a nie panią lekkich obyczajów, także wiecie, już dla samej nazwy bym nie kupiła tej palety. No, w środku taki miszmasz, trochę wszystkiego i takie troszkę, nie wiem, nie widzę jakiejś takiej koncepcji, spójności.
Trochę taka przypadkowa ta paleta. Mamy nową świąteczną paletkę od Charlotte Tilbury, bardzo jasną, subtelną, z dużą ilością błysków, troszkę różu, troszkę fioletu, ładnie to wygląda, w ogóle design tej paletki i kolory tego opakowania, ślicznie to się prezentuje, natomiast jest to taka, wiecie, bardzo użytkowa paletka, jakby, no jest ok. Jest ok. No i coś, na co się wiem, że część z Was rzuciła, czyli nowa premiera od Cosmic Brushes, paletka Gothic, paletka fioletowa. Mniejsza niż tamte ostatnie premiery, ale za to jest taka monokolorystyczna, fioletowa, no jest piękna. Piękne są te błyski, wspaniałe jest to, że te fiolety są w przeróżnych temperaturach, bo mamy bardzo jasny, cukierkowy, mamy nieco ciemniejszy, chłodny, ciemniejszy, ciepły, bardzo ciemny, bardzo jasny, więc mamy pełną rozpiętość fioletów. Uważam, że paletka jest przepiękna i tam widzę, że jest też jakiś multichrom. Te multichromy są po prostu przepiękne. Chociaż zbyt ogromną fanką fioletów nie jestem, to tutaj jak najbardziej duża okejka. Mamy też nową paletkę od Glam Shopu, Kwiat Paproci. Tutaj efekty możecie zobaczyć dzisiaj na moich oczach. Uważam, że jest to ciekawa propozycja, bo z jednej strony jest taka no, bezpieczna, jakby zgaszona, neutralna, ale ma w sobie coś ciekawego, no między innymi przepiękne błyski, jak zwykle tutaj Glam Shop wymiata, oczywiście zachęcam do obejrzenia odcinka z tą paletą, ale właśnie ten morski odcień, który tutaj jest na oku, zgaszony fiolet, ciekawie przebijające się błyski, no bardzo ładna paleta, trochę jesienna, ale nie taka bardzo oczywista. Dla mnie bardzo dużo okejka, bardzo podoba mi się ta paletka. Myślę, że warto również wspomnieć o nowej palecie Luizy. Znacie ją z profilu Trauma Dni. Luiza wypuściła paletkę Emocja, która jest paletką kolorową, ale ma też w sobie kilka takich neutralnych, klasycznych kolorów, żeby w razie czego móc sobie tonować te wszystkie kolory. W ogóle Luiza wypuściła tą paletę sama, nie jest to żadna współpraca, także tym bardziej warto wspomnieć o tej palecie, bo jest to taka, wiecie, oryginalna premiera, można powiedzieć. No i mamy tutaj, tak jak wspominałam, kilka neutralnych, takich bazowych cieni, zresztą nazywają się baza, i kilka żywszych. Mamy piękny, podniebny błękit, mamy ciemniejszy niebieski, mamy turkus, mamy fiolet. Te wszystkie kolory będą pięknie się w siebie przechodzić. Te kolory zawsze ze sobą fantastycznie grają. No i mamy żółty i taki czerwono-pomarańczowy. Pięknie to wygląda i mamy dużo możliwości pracy z tą paletą. Możemy sobie łączyć dowolnie te kolory i za każdym razem makijaż wyjdzie inaczej, albo możemy neutralne makijaże wzbogacać tymi kolorami. No uważam, że wygląda bardzo ładnie ta paleta. Jak widziałam makijaże Luizy, to każdy po prostu robił wrażenie, nawet najbardziej prosty i banalny robił wrażenie. Także uważam, że premiera jest jak najbardziej na dużą okejkę. Mamy też nową, chłodną paletę od Nataszy Denony, Xenon Eyeshadow Palette. W ogóle Natasza wypuszcza ostatnio bardzo często te palety i już przestają po prostu robić na mnie och i ach, bo mam wrażenie, że zaraz i tak wyjdzie nowa, ale no paleta jest bardzo ładna, ale ta jest już taka bardzo chłodna. To nie jest taka neutralno chłodna, taka bezpiecznie chłodna, tylko ta już jest taka chłodna, więc srebrzysta, szara, skalista, betonowa. Bardzo chłodna paleta, no wygląda bardzo ładnie, natomiast, no wiecie, już nie będzie taka uniwersalna jak ta na przykład poprzednia I Need Nude Palette, jak ona się nazywała? Chyba tak, która też była chłodna, ale jednak taka bezpiecznie chłodna, no to ta już się będzie gryźć na przykład z ciepłymi tonami kolorystycznymi, także kto co lubi, dla mnie, mówię, no dużo wychodziło ostatnio tych chłodnych, więc po prostu nie mam takiej podjarki, więc dla mnie so-so. Mamy też nową premierę od Nomad Cosmetics, Air the Travel Palette i to jest taka paletka właśnie podróżna, malutka, z 6 cieniami, gdzie Nomad słynie raczej z dużych palet kolorowych, bardzo oryginalnych. W ogóle uwielbiam palety Nomad i sama chciałabym jakąś kiedyś sobie kupić i przetestować, bo robi znowu ciekawą, oryginalną robotę. No tak, ta jest po prostu, wiecie, taką podróżną paletą do zrobienia za każdym razem takiego samego makijażu, więc dla mnie, ale rozumiem koncepcję, że ludzie potrzebują takich paletek, ja nie potrzebuję. Mamy też nową paletkę od LH Cosmetics, taką do zrobienia Smoky Eye, bardzo ładna paleta, bo z jednej strony mamy cień ciemny, który nam przysmokuje troszeczkę ten makijaż. Mamy coś podobnego, co ja mam na oku, czyli taki turkuso-morski odcień, którym możemy zwieńczyć sobie te Smoky Eye i możemy teraz te Smoky Eye zrobić trochę bardziej w brązach, trochę bardziej w turkus, możemy sobie rozetrzeć
takim zgaszonym różem, więc niby smoky eye, niby tylko 9 cieni, ale za każdym razem ten makijaż może się troszeczkę od siebie różnić, więc bardzo podoba mi się ta współpraca. Kolejna premiera od Colourpop, czyli Cloud 9? Cloud 9, tak. Kolejna chłodna paletka. Bardzo ładna, ale już nie wiem co o niej mówić. No jest ładna, no ładna szara paletka. O, i mamy też premierę od Lunar Beauty. Nie pamiętam jak się nazywa ta paleta, zrobiłam źle screena i nie widzę. W każdym razie paleta sama w sobie też nam przywodzi na myśl właśnie klimaty końca roku, przełomu jesieni i zimy, trochę Halloween, bo mamy tutaj taki właśnie fiolet, jakiś taki turkusik, więc sama w sobie jest spoko, ale ta okładka jest straszna. To jest po prostu tak, przepraszam, tandetne, ajajaj. W ogóle nie lubię motywu jakichś postaci na paletach, bo one bardzo często są takie trochę bajkowe, niby, przepraszam, trochę graficzne, a ostatecznie wychodzą po prostu tandetnie, no brzydko to wygląda. I przez to i ta paleta mi się nie podoba, chociaż ma tutaj taką piękną zieleń, taką choinkową. Paleta sama w sobie jest spoko, ale za okładkę to dostaje ode mnie takie so-so. Nowa paleta od Danessy Myricks Lightwork Volume 2. 5? Nie. Ile? Volume 5? I Am Palette. Kolejna paleta, która ma w sobie same błyski i wszystkie z nich są takie wielowymiarowe, multichromowe. Ta poprzednia paleta no to była petarda, bo to były praktycznie same jakieś multichromy, jakieś crazy rzeczy i eyelinery, które też dawały taki efekt bardzo metaliczny. I tutaj też jest paleta, która robi ten sam efekt, więc nawet zdjęcie nie oddaje tego, jak ta paleta wygląda, bo wiemy, że cienie błyszczące i multichromowe, one potrzebują odpowiedniego ujęcia, żeby wyglądały zjawiskowo. To jest takie, wiecie, ujęcie takie na wprost, więc nie robi wrażenia, ale jak zobaczycie sobie swatche, girl, to jest coś pięknego. Tutaj jest dla mnie łałka. Dajemy palecie dużą łałkę. Mamy dwie palety od Haus Labs i to są palety piątki. O, super, nawet nie umiem liczyć, bo to są szóstki. Jedna jest ciepła, brązowo-miedziano-złota, a druga jest chłodna z dodatkiem fioletu i chłodnej takiej miętowej zieleni. Uważam, że obie są bardzo ładne, jeżeli ktoś potrzebuje niezbyt wielu cieni, ale w jakimś motywie, czyli właśnie ciepły, chłodny, to te są bardzo ładne. No ta brązowa tutaj z jakimiś czekoladowymi ustami będzie przepiękna, też fajna na święta, bo takie kolory też dobrze prezentują się pod choinką. No a ta chłodna oczywiście dla fanów i fanek chłodniejszych odcieni, plus jak lubicie fiolety, to ten wygląda naprawdę bardzo ładnie. I kolejna premiera od LH Cosmetics. Ostatnio tak wypuszczone zostały praktycznie jedna po drugiej. I to jest kolekcja Creator Collection. Tutaj jest szminka, jest jedna kredka i paletka 9. I ona była ponoć zainspirowana całą tą społecznością, wszystkimi pytaniami, sugestiami, jakimiś wymianą zdań z widzami i tak dalej, więc jest to taka współpraca ze wszystkimi fanami LH Cosmetics. Tak zrozumiałam, że to ma mieć taki sens. No i jest to paleta, która ma trochę w sobie taki świąteczny vibe, przez tą czerwień, taką błyszczącą zieleń, troszkę żółci, ale wygląda bardzo ładnie. Jak zwykle mamy jaśniejszy kolor, ciemniejszy, więc możemy sobie budować ten makijaż tak jak chcemy. Różne błyski i troszeczkę kolorku. Mi się bardzo podoba. Taka trochę jesienna właśnie, nie? Przez ten żółty, czerwony, zielony. Ja lubię to połączenie, więc wiecie, dla mnie jak najbardziej spoko. Mi się podoba, jest okejka. Przedostatnia paleta to Glaminatrix Cosmetics paleta Rich Romantic. Bardzo ładna jest ta paleta. To jest taka paleta w klimacie tego, co wypuszczała kiedyś Huda Beauty albo Anastasia, czyli takie jakby kolorowa, ale taka, wiecie, taka przygaszona, taka elegancka, taka, że nie zakrzykliwa, ale jednak, żeby zrobić coś takiego, wiecie, rich romantic vibes, tak, podoba mi się ta nazwa. Mamy, wiecie, tutaj u góry taki ładny, zgaszony różyk, ale żywszy, jakiś koral, brązy. W błyskach są piękne fiolety, ale też coś troszeczkę z różem, troszeczkę z zielenią, no bardzo ładna. Gdzie ja wiecie, że ja tam jakieś róże, fiolety, to jakoś nie czuję vibe'u, ale ta mi się naprawdę podoba. I tu jest jeszcze Lover, odcień, który jest taki wręcz czerwonawy, więc można fajnie sobie to z tymi fioletami i różami łączyć.
Bardzo fajna paleta. Mogłaby być spokojnie walentynkowa i uważałabym wtedy, że jest to jedna z lepszych walentynkowych paletek. Bardzo ładna. To jest chyba pierwsza łałka wśród takich neutralnych, trochę bardziej bezpiecznych paletek. Bardzo ładna. I ostatnia premiera, o której chciałam wspomnieć, to Melt Cosmetics Christmas Town Collection i paletka inspirowana stylem Tima Burtona. Taka, wiecie, kolorowa. Takie kolory, które kojarzą nam się z Halloween, czyli zielony, żółty, fioletowy, czerwony, brakuje tutaj jeszcze tylko pomarańczowego, więc dla mnie nic jakiegoś oryginalnego w sensie kolorystycznym, w sensie połączenia tych kolorów, bo znamy je właśnie w klimacie Halloween i takich kolorów się właśnie spodziewamy, więc tutaj trochę jestem zawiedziona, że Melt poszedł właśnie w to, w co teoretycznie wszyscy idą, aczkolwiek nie było tak dużo halloweenowych premier w tych kolorach. Tak, ta jest dosyć taka przewidywalna, niemniej bardzo ładna, bo na przykład te zielenie bardzo mi się podobają, czy żółty. Bardzo ładne fiolety, to jakieś takie ładne, błyszczące. Także jest całkiem spoko, ale gdybym miała już wybierać bardziej halloweenowy vibe, tak to ujmijmy, no to już bym wolała Oden's Eye Cosmetics i we współpracy z Angeszką, nie? Tam się więcej działo, no bo była to też większa paleta, więc może jak potrzebujecie czegoś mniejszego z kolorami, to będzie spoko. Dla mnie takie so-so. I niespodzianka, bo to jeszcze nie koniec. Od dnia nagrania tego odcinka do dnia premiery minęło kilka dni i w tym czasie pojawiło się znowuż mnóstwo nowości, więc żeby być na bieżąco, dogrywam dla Was powiedzmy drugą część z nowościami, żeby nie było, że po prostu czegoś zabrakło, o czym chcieliście, abym wspomniała. Przechodzimy do paletki Desi we współpracy z Marzeną Tarasiewicz. Kolejna paletka Say Yes, tym razem neutralna, ale z takim małym dodatkiem zgniłej zieleni i takiego bardzo ciepłego wina. Uważam, że jest bardzo ładna jak na taką klasyczną paletkę, bo tutaj widzimy, że te błyski są takie neutralne, ale leciutko przełamane. Generalnie kompozycja jest bardzo ładna. Jest to użytkowa paleta, ale z jakąś tam odrobineczką, malutką nuteczką jakiegoś innego koloru niż brązowy, więc jest jak najbardziej spoko. Dla mnie nie ma szału, bo po prostu neutralne paletki, wiecie, gdzieś tam są ograniczone w możliwościach kreatywności, no ale fajnie, że jest ten dodatek taki troszeczkę mniej spotykany, jak właśnie te dwa kolory, więc dla mnie jest okejka. Mamy kolekcję halloweenową od Glamlight A Nightmare i tutaj paletki dwie, jedna w takich brudnych, ciemnych zieleniach i następna w szarościo-bordo-czerwieniach. Także ciekawe połączenie. Jedna i druga są dosyć takie, wiecie, ciemne, takie przytłaczające trochę. Ta zielona na zdjęciu wydaje się naprawdę ciemna, więc w sumie jak ktoś lubi takie klimaty trochę grunge'owe, trochę brudne i właśnie jakieś takie leśne, to może być spoko. Natomiast ta czerwona, taka mocno gryząca się, taka mocno kontrastowa, bo jest tutaj czerwień, jakiś taki brudny róż, który trochę nie pasuje do czerwieni, jest szarość, więc no mi się tak średnio podoba. Obie podobają mi się średnio, ale fajnie, że i w jednej i w drugiej mamy jakiś kolor przejściowy, kolor ciemniejszy, błyszczący, matowy, jasny błysk, ciemny błysk, więc da się tym zrobić taki, wiecie, kompletny, pełny, klasyczny makijaż. Więc dla mnie so-so, ale to nie są absolutnie złe palety. Mamy też paletkę Scorpio od Jeffree Star. Oczywiście no, inspirowana listopadem i tym sezonem, gdzie po prostu znakiem zodiaku jest skorpion, tak? Dobrze mówię? I nie wiem, powiem Wam, że dla mnie to jest znowuż taki trochę miszmasz. Czasami te palety Jeffrego były takie naprawdę, jakby każdy kolor był tak idealnie tam przemyślany. Taka paletka w kształcie takiej głowy UFO mi się na przykład bardzo podobała. A to jest takie trochę przypadkowe. Na pewno da się zrobić tym sporo różnych makijaży, bo tu mamy i jakąś taką przybrudzoną, lekko pastelową zieleń i jakąś taką neonową, pomidorową czerwień i błękit i musztardę i śliwkę i jaśniutki pastelowy, miętowy odcień, więc taka duża rozpiętość kolorów, bardzo taka dziwna, taka niesensowna. Na pewno da się zrobić tym wiele makijaży, ale kompozycyjnie mnie to nie porywa, więc dla mnie so-so. Ale tu mamy ciekawą premierę. Paletka Painted od Jamesa Charlesa. Taka jakby bazowa paletka, która ma być inspirowana malarstwem. I tutaj naprawdę ładnie się prezentuje, bo jest to z jednej strony taka neutralna paleta, ale jednak widzimy, że ona idzie w kierunku żółci pomarańczy. Mamy też troszeczkę róży, więc jest taka przełamana i można nią zrobić i lekko kolorowy makijaż, i mocno kolorowy makijaż, i całkowicie neutralny. Podoba mi się
Ma to wszystko taką ładną harmonię, taki ładny sens, że jest coś żywszego, coś bardziej pastelowego, ciemniejszego, jaśniejszego, błyski, więc tutaj wszystko się zgadza. Więc jak na taką neutralną paletkę dla mnie bardzo, bardzo łałka. Mamy prześliczne dwie nowe paletki od Odenzai Cosmetics. Pierwsza to jest Snow Dream. Obie są w ogóle takie ala świąteczne, ale w Snow Dream mamy i charakterystyczną dla świąt czerwień, mamy taką fajną, przybrudzono-pastelową zieleń. Właśnie te zielenie są prześliczne. Lekka mięta, jakiś brązik, troszeczkę żółci, biel, ale przepięknie się to prezentuje. Ta kompozycja jest prześliczna i faktycznie taka troszkę zimowo-świąteczna, ale nie w taki bezczelno oczywisty sposób. Bardzo mi się to podoba, że ona nie jest taka świąteczno-świąteczna, czyli wiecie, złoto, czerwień, zieleń. No nie, mamy troszeczkę inaczej. Jest faktycznie złoto, czerwień i zieleń, ale te podtony tak pięknie ze sobą grają, że wygląda to zupełnie inaczej. No, prześliczna paletka dla mnie jest wow. I druga paletka taka reniferowa i tutaj mamy fioleto-róże połączone z bardzo chłodnymi błękitami, takimi szarymi błękitami, dodatkiem takiej głębokiej winnej czerwieni, pomarańczy, złota, więc jest taka troszkę bardziej po chłodnej stronie, ale są też takie lekko ciepłe dodatki. Ogólnie przepiękne również te podtony tych niebieskości, ten właśnie taki gołębi niebieski, szarawy, troszkę pastelowy, brudny turkus, mięta, pięknie się to prezentuje i te dwa fioleto-róże bardzo, bardzo ładne. Ten pomarańcz też będzie fajnie i kontrastował z tymi niebieskimi kolorami i z tymi fioletami. Fantastyczna kompozycja, bardzo ładna paletka. Tamta wedle mojego gustu bardziej mi się podobała, ale ta też jest bardzo fajnie skomponowana, więc jest też duża okejka. Mamy również dwie nowe paletki od Daso Cosmetics, czyli marki Daniela Sobieśniewskiego i tutaj obie palety są takie neutralne. Jedna jest z dodatkiem lekkiego, takiego subtelnego, pastelowego różu i to jest taka połączona paletka matów i błysków, taka bardzo, bardzo bezpieczna, neutralna. I jest to bardzo ładna, taka kompletna paletka do stworzenia pełnego makijażu, więc mamy i jaśniejszy kolor, i ciemniejszy, błysk, mat, wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia makijażu, natomiast jest to klasyczna, po prostu taka klasyczna, neutralna paleta. Dla mnie nie ma tutaj nic odkrywczego, ale też wiecie, no nie każda paleta musi być odkrywcza. I druga paleta jest też neutralna, ale są to same maty. Ta bardzo mi się podoba, w ogóle lubię matowe palety. I fajnie, że mamy te matowe odcienie też w troszeczkę różnych podtonach. Zobaczcie, że ta górna część, ona jest bardzo jasna. Mamy biel i mamy ze 3 beże, ale jeden jest bardziej różowy, jeden jest bardziej żółtawy, jeden jest taki neutralny, lekko oliwkowy, więc to może być też fajna paleta dla profesjonalistów. Nie wiem, czy osobie, która maluje się tak totalnie delikatnie, czy nie byłoby za dużo tych takich neutralnych cieni, ale no wiecie, po prostu musicie wiedzieć, jak się malujecie i czego potrzebujecie. Dla mnie obie te palety są w pewnym sensie nudne, no bo jest to po prostu kolejna premiera polska, która wypuszcza neutralną paletę, więc tu jestem, wiecie, trochę zawiedziona, że na polskim rynku naprawdę bardzo mało się dzieje pod kątem czegoś ciekawego, żeby te palety były ciekawe, właśnie jakieś fajne podtony, fajnie to wszystko skomponowane. To są bardzo ładne palety. Bardzo ładne, totalnie użytkowe palety. Jeżeli jakość jest fajna, to też fajna do pracy dla wizerzystów, więc obiektywnie patrząc jest okejka. Moim subiektywnym zdaniem takie, wiecie, so-so, no bo po prostu tutaj brakuje mi pierwiastka ciekawości. Ale kompozycyjnie wygląda to naprawdę prześlicznie. No i świeżusieńka, jeszcze gorąca premiera od Cosmic Brushes Wonderland. Zimowa premiera. Paletka fioletowo-niebieska, raczej chłodna, ale znowuż, no po prostu nie wiem jak Cosmic Brushes to robi, ale ona po prostu wyrywa z butów. Jest prześliczna, mimo że to nie są do końca moje kolory, ale tutaj wszystko tak pięknie ze sobą gra. Zobaczcie, że mamy takie piękne atramentowe fiolety, a obok nich miętkę, taką zielonkawą miętkę, jakiś taki zielono-niebieski, właśnie taki turkusowy kolor, intensywny niebieski, pastelowy niebieski, jakaś taka lila bez, mnóstwo przepięknych błysków, jakieś tam widziałam takie zdjęcia, bardziej close-upy, gdzie widać, że to też jest kilka takich multichromów, które po prostu powalają. I fajnie, że znowuż mamy w matowych kolorach i jasne i ciemne, i w błyszczących też jasne i ciemne, czyli możemy sobie rozjaśnić kącik, ale też przyciemnić zewnętrzny, wiecie o co chodzi, więc jest znowuż kompletna paleta, przepięknie skomponowana.
taka troszkę monokolorystyczna, ale jednak coś tutaj się dzieje, że są różne temperatury tych chłodnych odcieni, mamy i fiolety, i niebieskości, i mięto, turkusy, więc naprawdę, naprawdę mądrze ta paletka została skomponowana. Jest dla mnie wow, znowu wow. I teraz, moi drodzy, to już na pewno wszystko. Mam nadzieję, że w ciągu jednego dnia, w którym będę montowała i publikowała ten odcinek, nie pojawi się jakaś kolejna premiera. Jeżeli tak, to koniecznie piszcie mi, o czym mam wspomnieć w następnym odcinku. Napiszcie, czy któraś z tych palet sprawiła, że Wasze serduszko zabiło szybciej. Tutaj większość była dla mnie taka so-so, ale było kilka palet, które są naprawdę warte zainteresowania. Coraz bardziej mam ochotę przetestować takie marki jak Oden's Eye czy Blend Bunny Cosmetics, bo tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dzieje w tych paletach. Może kiedyś się skuszę właśnie, żeby sprawdzić, przetestować razem z Wami. Piszcie, co Wam się najbardziej podobało. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcie i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!